Cześć, witam na moim kanale. Dzisiejszym odcinkiem zaczynam nową serię pod tytułem Informatyk grzebie w aucie, w której to serii będę próbował sam lub z czyjąś pomocą naprawiać samochody, bądź wymieniać jakieś podzespoły w nich. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Skoda Octavia trzeciej generacji z roku 2017. W samochodzie zepsuł się moduł zapłon centralnego w drzwiach pasażera. Efektem jest to, że drzwi nie zamykają się i nie otwierają z pilota. Trzeba je otwierać ręcznie od środka. Moduł zamka centralnego już jest zakupiony. Zapraszam do oglądania, co trzeba zrobić, żeby ten moduł wymienić. Problem polega na tym, że po odeglowaniu samochodu drzwi się nie otwierają, natomiast gdy otworzę je od środka, po zareglowaniu samochodu drzwi się nie zamykają. Zaraz to pokażę. Drzwi otworzyłem sobie od środka, teraz mogę je normalnie otworzyć. Normalnie klamką od środka otworzyłem drzwi, wtedy one się otworzą. Natomiast zamknę auto. I auto nie jest zamknięte. Trzeba, żeby zamknąć samochód, przykręcić tutaj kluczem w tą stronę tą zębatkę, czy tam ustawić to w pozycję poziomą. Dopiero teraz jest zamknięte auto, ale nie da się go ponownie otworzyć. Teraz otwieram auto. Auto staje zamknięte, tak więc moduł zamka centralnego jest najprawdopodobniej zepsuty. Tak więc według mojej informacji cały ten moduł zamka centralnego, który znajduje się dokładnie tu pod tą blachą, trzeba wymienić. Ten moduł już mam kupiony, pokażę Wam za chwilę i zacznę się brać za wymianę tego modułu. Żeby go wymienić, niestety trzeba rozebrać połowę drzwi. Więc tak, najpierw zaczynamy od tego, że musimy zdjąć tutaj tę pokrywę plastikową z rączki. Ona ma tutaj, ja już ją zdjąłem, ona ma na dole taki wyżłobiony fragment. I przez ten wyżłobiony fragment można spróbować palcem się jakby wejść albo jakimś plastikowym narzędziem, na przykład, zaraz Wam pokażę, na przykład czymś takim, spróbować to podważyć i potem palcami po prostu cofnąć do siebie. To jest na takie klipsy wmontowane. Z tej strony są dwa, tu jest jeszcze jeden i potem jak to dojdzie, to po kolei od dołu do siebie, nie góra-dół, tylko do siebie ciągnąć i to wtedy zejdzie. To jest na zaczepach. Następną przygodą jest wyjęcie tego guzika, bo trzeba go odpiąć. Więc on jest wciśnięty tutaj pod kątem w tamtą stronę i tutaj zaciśnięty na zaczepy, czyli trzeba te zaczepy jakby sobie podważyć, wyciągnąć z tej strony, podważyć w tę stronę i cofnąć do siebie jakby w ten sposób. Wtedy to ładnie chodzi. No i trzeba wypiąć wtedy kabel. On jest na zwykłym zatrzasku. Zaraz Wam pokażę. Tu jest klips. I to po prostu wchodzi tam w tą stronę bodajże tak. Trzeba to nacisnąć i wyciągnąć tą tyczkę z tego gniazda. Jakby w tą stronę wyciągnąć. O, i wtedy guzik zostaje w ręku. Można go odłożyć na bok. A robi się to po to, bo tutaj jest właśnie torks do odkręcenia. To musi być luzem, inaczej nie wyciągniemy całej tapicerki. Następny torks jest tam. Żeby ułatwić sobie dojście do tego torksa, bo tam jest strasznie głęboko, dobrze jest zdjąć tą klapkę tutaj. Tą klapkę. Żeby ją łatwo zdjąć, dobrze sobie cieniutkim śrubokrętem płaskim tutaj wcisnąć. Wtedy ona się jakby z tej strony lekko podnosi, ta klapka, i robi nam tu szparę z tej strony. I w tą szparkę można sobie włożyć właśnie jakieś plastikowe na przykład narzędzie i sobie tędy to odpiąć do góry i wyciągnąć tą całą klapkę. Mała korekta co do tej klapki. Nie z tej strony podważać, tylko z tej strony podważać przy krawędzi podłokietnika, bo ona tutaj ma, jak widzicie, z tej strony są zaczaski i wtedy klapka odchodzi, mamy dostęp. No i teraz nawet mogę Wam bardzo ładnie pokazać, jak ładnie widać torksa. O, teraz właśnie. Następnym krokiem tutaj na dole jest taki zaczep, który mocuje tapicerkę od spodu.
Nawet tutaj widać, pod ten zaczep jest taki otwór zrobiony, tutaj wyżłobienie w tapicerce. Nie wiem, czy to widać w kamerze. Teraz gdzie to jest? Tutaj. Tu właśnie jest. I tam jest coś w rodzaju śruby. I trzeba ją przykręcić o 90 stopni. Tu można złapać kombinelkami na przykład, albo jakimś Francuzem, albo czymś. Po prostu obrócić to 90 stopni i wtedy ta tapicerka zostaje tutaj poluzowana. Po luzowaniu tego klipsu na dole, oczywiście w sumie takiej powiedzmy śruby, blokady, trzeba odciągnąć boczek, bo jest powciskany na zaczepy. Jest tych zaczepów parę, do tego w sumie najlepiej używać takiego narzędzia, wsunąć po zaczepy i je odciągnąć. Po tym jak się wszystkie klipsy poluzowało, zaraz pokażę gdzie one były, nie szarpać tapicerki do siebie, tylko starać się najlepiej palcami tutaj do góry podważać tą tapicerkę i ciągnąć całą tapicerkę drzwi do góry, najlepiej przez puszczonej szybie, wtedy to idzie dużo łatwiej i wtedy ta tapicerka ładnie schodzi. O, całą można zdjąć z tamtej strony też. Z tamtej strony jest jeszcze na jednym klipie tutaj pod głośnikiem, też delikatnie, żeby nie urwać, lekko do góry pod kątem do siebie. Teraz tak, po zdjęciu całego boczku, niestety musimy boczek przytrzymać sobie, najlepiej jak jest jakaś druga osoba do pomocy, żeby przytrzymała boczek. Trzeba odpiąć parę wtyczek. Tą wtyczkę trzeba odpiąć, nie przepraszam, to już była prędzej odpięta. Tą trzeba odpiąć. Wtyczuszkę. Trzeba odpiąć taką wtyczuszkę, to jest od LEDów. Tą lampkę najlepiej sobie wyjąć, bo ona tutaj też ma wtyczkę, ale ją odpiąć to jest trochę bardziej skomplikowane, szczególnie jak jest zamontowana na drzwiach, więc lepiej ją po prostu tą lampkę odchylić i sobie przełożyć i żeby sobie tu zwisała, ona nie przeszkadza. No i następnym krokiem trzeba będzie zdjąć ten cały plastik. Ja już go sobie tu odgiąłem. On dosyć mocno się trzyma, wygląda jakby przyklejony. Jego trzeba po prostu dobrze podważyć, do siebie pociągnąć z tej strony. Oczywiście tą wtyczkę, to już jest wtyczka do naszego zamka, którą byśmy wymieniali. Ją wyciągnąć, to całe można otworzyć i wtedy mamy powoli dostęp do zamku. Więc tak, słuchajcie, żeby nie było za prosto, to jest jeden myk, żeby wybudować tutaj, inaczej, żeby wymontować tą klamkę, bo trzeba ją wymontować i ten cały trójkąt. Trzeba tutaj, w tym otworku, tam jest taki bębenek jakby plastikowy. Trzeba go zahaczyć i pociągnąć do siebie. Żeby to zrobić, potrzebny jest jakiś wytrych. Ja sobie zrobiłem taki wytrych z gwoździa, taki zagięty wytrych. Trzeba go po prostu tam włożyć, zahaczyć sobie ten bębenek i pociągnąć do siebie i dopiero wtedy poluzuje się ten cały trójkąt plastikowy i będzie go można sobie spokojnie wyciągnąć. Inaczej jest to niemożliwe. Inaczej połamiecie plastiki. Ja zaraz tutaj jedną ręką nie mogę, jak trzymam kamerę oczywiście, ale już miałem to w ręce wyciągnięte, zaraz wam pokażę. Tak to wygląda. Tam jest taki plastikowy kawałek, który trzyma tę klamkę właśnie i trzeba go cofnąć, żeby tę klamkę, znaczy ten trójkąt jakby zwolnić i dopiero można go wyciągnąć. Taki patent. No i teraz będzie można tą klamkę wyciągnąć. Wciągnięcie samej klamki jest banalne, wystarczy ją do siebie pociągnąć do tyłu. Delikatnie, nic nie trzeba na siłę. Tutaj wychodzi ta klamka. O. Trzeba uważać na tą gumę. Pokażę wam jeszcze, gdzie są te piny. Niektóre mi niestety zostały w drzwiach, ale na szczęście nie połamały. Więc tu jest jeden. Tu jest drugi. Tu był trzeci, zostały w tapicerce. To jest to, co trzeba było od dołu przekręcić, żeby zwolnić tą całą tapicerkę drzwi. Tu jest kolejny. Tu jest zaraz następny. Tu jest następny i jeszcze ostatni jest tutaj. Tak jak powiedziałem, niektóre zostały w tapicerce. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Trzeba je po prostu... O, tam zostały w tapicerce i w sumie tu powinny były zostać. Natomiast te piny, co tu zostały, muszę je stąd wyciągnąć. Już jeden wyciągnąłem delikatnie oczywiście, najlepiej za pomocą takiego plastikowego narzędzia. Podważyć, delikatnie wyciągnąć i włożyć je do drzwi, żeby można było je z powrotem elegancko włożyć. Udało mi się te piny bardzo ładnie wyciągnąć, czy klipsy, czy jak to tam nazwać. Wszystkie wylądowały ładnie tu w tapicerce i są gotowe do ponownego zamontowania. No i
Następnym krokiem zostały te dwie śruby, które po ich odkręceniu powinny zwolnić całkowicie zamek, który znajduje się dokładnie tutaj, w tej przestrzeni. Do tego zamka jest jeszcze przyczepiona linka od klamki, więc trzeba będzie delikatnie ten cały zamek z tą linką wyciągnąć, żeby później zwolnić tą linkę od zamka i podmienić zamek. No i w tym momencie muszę zakończyć moją tutaj akcję. Niestety prawie tutaj już kudziłem lekko tą śrubę, bo zwykłym torksem się tego nie odkręci. Na pewno wszyscy tam, niektórzy z Was się śmieją teraz w tle, że idiota próbował torksem odkręcić tą śrubę. Ale próbował. No i żeby jej nie popsuć całkiem, niestety muszę zamówić sobie odpowiednie klucze do tego. Te wielozębowe. Korzystając z okazji porażki, mogę Wam pokazać kolejną porażkę. Jak zbudowane są te drzwi od środka. Taki plastik. Wygląda to trochę, jakby z tego można było zrobić mydelniczki. Jakieś, nie wiem, plastikowe. Także, no, tak to wygląda od środka. Nie dziwi mnie to specjalnie, bo wiadomo, że musi wszystko być zrobione jak najtaniej. Ale to już jest naprawdę taniocha. No i tak, dla Was minęło parę sekund, dla mnie minęły 2 tygodnie. 2 tygodnie później nareszcie mam odpowiedni klucz, końcówkę odkręcenia tych dwóch śrub. Odkręcam te dwie śruby, zobaczymy co będzie dalej. Teoretycznie powinien cały zamek już być do wciągnięcia. Po odkręceniu tych dwóch śrub, tak jak przypuszczałem, zamek jest luźny, można go wyciągnąć. Jedyna uwaga, trzeba podnieść szybę, bo jak jest szyba obniżona, to nie ma miejsca, żeby to zrobić wszystko operację, całą operację wykonać. Tylko trzeba podnieść do góry i wtedy tu jest na tyle wystarczająco miejsca, żeby ten zamek tutaj cały wyjąć na wierzch. No i teraz trzeba podpinać te wszystkie linki. Tak jeszcze krótko porównując, to jest oryginalna część. Tu jest zakupiona przeze mnie część. Jest ogólnie identyko, więc na razie jestem dobrej myśli. No i teraz tak, tutaj trzeba zdemontować to od klamki gadełko. To trzeba zdemontować i to trzeba zdemontować, tak żeby można było przepiąć na ten nowy zamek. A zobaczę, jak to się w ogóle robi. Więc tak, to obcykałem mniej więcej, jak to wyciągnąć. To jest w miarę proste. To trzeba po prostu przekręcić. Znowu pokażę. To się przekręca w tą stronę. Wtedy zwalnia się jego ten zaczep. To trzeba wyciągnąć z tych prowadnic. To trzeba wyciągnąć z tych prowadnic na zewnątrz. O, wyskoczyło. I odblokować tą linkę z tego uchwytu. Więc tak, wyjęcie tego ustrojstwa było dosyć, no takie, nie powiem, że kłopotliwe, ale no nie aż takie oczywiste, chociaż ogólnie proste, bo to trzeba po prostu do góry trochę cofnąć i przekręca się w tą stronę. Jak to się przekręci w tą stronę, to wtedy całe to zwalnia się, ta konstrukcja. O, i wtedy zostaje tylko wyciągnąć ten metal z tego uchwytu. Tak to wygląda po ponownym zamontowaniu. To się to przekręciło trochę. O, tak ma być zablokowane. Tutaj to ma to działać. I tutaj tak to wygląda. Zablokowana końcówka. Można zamknąć i cały zamek należy włożyć z powrotem tam jakoś właśnie przez tą dziurę z powrotem do drzwi. To działa właśnie w takiej konfiguracji. To trzeba tak jakby trochę wcisnąć. O. I wtedy zamek wchodzi tu na swoje miejsce. Mniej więcej tak. Dokręcić. No jak już ten zamek jest przykręcony, to wszystko robimy w odwrotnej kolejności. Składamy, czyli teraz znowu trzeba klamkę wmocować, włożyć tą część tutaj, zablokować tu zamek i zaraz zobaczycie po kolei.
Klamka już siedzi. Tu już jest ładnie zamknięte. Tam wcisnąłem oczywiście tą blokadę. Teraz trzeba to znowu wszystko do kupy złożyć. Cały ten plastik montować tu. Plastik włożony, on jest na takie zaczepy, dosyć mocno to wchodzi, więc trzeba tu popukać. A teraz trzeba włożyć tą końcówkę. Tą. No, jedziemy dalej. Tapicerkę trzeba zamontować. Wszystkie rzeczy podpiąć. Przed zakładaniem najlepiej oczywiście opuścić najpierw szybę, bo trzeba nałożyć tutaj tapicerkę za te wszystkie prowadnice gumowe. Tak, tapicerka siedzi już ładnie w swojej rynience. Tu jest zahaczona. Najlepiej jest od tej strony właśnie zaczynać. Lusterka. Ułożyć ją tutaj, w tą rynienkę. Tak powinno być. I w tą stronę całe drzwi zamocować. Zawiesić na tej rynience jakby. One w tej chwili wiszą sobie po prostu górą. Nie zapomnieć oczywiście przyłożyć tego kabla do szyb, zamykania szyb i otwierania. No i teraz są wszędzie zaczepy, które trzeba po prostu normalnie powciskać. Więc tak, tapicerkę już mam montowaną. Teraz trzeba jakby powpinać wszystkie te plastiki. Tutaj guzik do sterowania szyby elektrycznej. Oczywiście podpiąć później wtyczkę i tą zaślepkę i to już koniec. Jak będziecie wkładać ten guzik tutaj, ten cały panel z guzikiem w ten otwór, to zwróćcie uwagę na to, że to jest z bardzo miękkiego plastiku. Jak widać, połamałem w chuj zaczepów, ale trzyma się obojętnie. W każdym razie starajcie się to jakoś bardzo delikatnie wkładać. Sam nie mam na razie na to jakiejś metody jednoznacznie jak to wkładać, bo to tak dziwnie pod kątem trochę wchodzi. Ale już mam na tyle włamanych zaczepów, że u mnie to wyjdzie pod każdym kątem, więc obojętnie, ale trzyma się, także na dwóch zaczepach, ale się trzyma. Problem z tym polega na tym, że są tu pewne zaczepy, mianowicie te z brzegu, jak widzicie ten już nie istnieje, które wchodzą tutaj w te dziury i to musi wejść jakby pod ten kant tapicerki, pod kątem tam w środek. Musi tak wejść, dopiero później się to zamyka. No i podczas tej operacji można bardzo łatwo połamać te wszystkie zaczepy. One są naprawdę tak miękkie, że szkoda mówić. Łamią się od razu. Wiecie co? Znalazłem jeszcze inną metodę, jak to najlepiej włożyć. Nie tak jak pokazywałem pod kątem tam i tą stronę zamykać, tylko ja włożyłem najpierw w górę. Udało mi się najpierw w górę wcisnąć i potem docisnąć w dół. I pewno tak trzeba było od początku robić. To bym nie połamał tych wszystkich zaczepów. Ale co tam? Informatykowi wolno. A jeszcze jedna mała rzecz. Jeżeli nie chcecie tego wyciągać 2 razy, to podłączcie najpierw kabel. Efekt końcowy w mojej czarnej widać tylko na 2 zaczepach to się trzyma, na tym i na tym, ale nic się nie buja, nic się nie huśta, nic się tutaj nie wyciąga. Jest wszystko stabilne. Więc no, fuks powiem tak. No i zostało tutaj jeszcze to już wchodzi tak po prostu na trzaśnięcie troszeczkę. Tam trzeba włożyć to odpowiednią dziurkę. A, tam jest taka dziurka. I to wchodzi po prostu normalnie po prostu na zatrzaśnięcie. Elegancko. To już jest wszystko. Koniec. Sprawdźmy jeszcze, czy działa wszystko w drzwiach tak należy. Działa. Szyba się zamyka. Elegancko. Tak więc historia zakończona sukcesem. O dziwo, informatyk coś naprawił w samochodzie. Udało mi się wymienić ten zamek. Połamałem parę zaczepów. Ok, mieliście z tego bekę, może co niektórzy z Was. Też fajnie, bo może Wam to trochę dało do śmiechu. W każdym bądź razie w przyszłości będę jeszcze robił niejedną rzecz. Jeżeli chcecie zobaczyć, co tym razem popsuję, to zapraszam do następnego razu. Trzymajcie się. No i co najważniejsze, należy się prędzej zorientować oczywiście, jakie są potrzebne w ogóle klucze, jakie końcówki, żeby zanim się w ogóle człowiek zabierze za naprawę. No ja akurat byłem święcie przekonany, że to jest Torx, a to nie był Torx, dlatego musiałem zamówić dodatkowy klucz. Prawie, że tą śrubę rozwaliłem Torxem, udało się ją odkręcić, na szczęście później prawidłowym kluczem. No ale co tam, informatyk mądry po szkodzie. Tu jeszcze raz, żeby było jasne, jakiego klucza mi brakowało.
To jest ta gwiazdka właśnie taka. Jest więcej tych takich ząbków niż w Torxie. I to jest 6. Teraz nie wiem, czy w tą stronę, czy w tą stronę. Tam 6. Ten klucz. Jeszcze raz pokażę. To była kluczowa sprawa w mojej naprawie tutaj. Wchodzi tutaj. Udało mi się to wbić młotkiem troszeczkę, tą śrubę znowu sformatować, bo była rozwalana Torxem przeze mnie. Także udało mi się odkręcić. Ta dolna trochę więcej ucierpiała, zresztą co widać. No, ale co tam. Udało się odkręcić i skręcić z powrotem do kupy. Najważniejsze. Także trzymajcie się, do następnego razu. Pozdrawiam.